Są gry, w które wypada grać i wypada je znać i jedną z takich gier jest Arkham Horror, gra karciana. I dzisiaj będziemy się przygotowywać do grania w Arkham Horror LCG, dokładnie w kampanii, ale słuchajcie, w jakości Ultra HD. Ja jestem Mieszko, to jest Czyja Teraz Tura, zapraszam. Serwus! Witajcie na kanale Czyja Teraz Tura, czyli kanale, gdzie ja i Majzownik zajmujemy się grami planszowymi, gadamy o grach planszowych, gramy w gry planszowe, a dzisiaj, słuchajcie, jest jedna z niewielu okazji, kiedy możecie zobaczyć, co robimy też dookoła gier. A dzisiaj będziemy robić, słuchajcie, kaboszony do Arkham Horror. Dokładnie do Arkham Horror LCG. Jest to gra LCG, która ma lat już bez mała 10, jest niezwykle rozbudowana. I nieraz rozmawialiśmy z Majzownikiem, że wypadałoby więcej pokazywać tego na naszym kanale, no ale nie chcieliśmy tego pokazywać, żeby tego nie potraktować po prostu po macoszemu, tylko uznałem, że przygotujemy się bardzo ładnie, będziemy mieli ładne żetoniki, ładnie to oprawimy i tak to puścimy kampanię w odcinkach na naszym kanale, więc spodziewajcie się, że będzie Arkham Horror u nas. To co? Możemy powoli przechodzić do tego, co właściwie będziemy robić. Dzisiaj będziemy robić sobie kaboszony z żetonów do Arkham Horror. Kaboszony to są takie szkiełka. Same te szkiełka są kaboszonami. To, co widzicie pod spodem, to jest taka miedziana podstawa do kaboszona. I ta podstawa jest tylko czymś ładnym, tak? Żebyśmy nie porysowali z dołu tego kartonika, który przykleimy pod spodem. Problem z żetonami do Arkham Horror jest taki, że gra jest bardzo często grana i te żetony potrafią się po wielu kampaniach wytrzeć po prostu tak zwyczajnie. Jeszcze da się tam coś odczytać, jeszcze da się nimi grać, ale z czasem będzie coraz ciężej i trudniej odczytać, jakie właściwie dają wyniki. Był jeden ze sposobów, czyli takie kapsle numizmatyczne. Kupowało się, wkładało się do nich do środka żetony i były one w jakiś sposób tam zabezpieczone. Działa to świetnie. Ja mam oczywiście zapakowane, nawet słuchajcie, całą serię tych kapsli mam przygotowane już, znaczy żetonów w kapslach, ale uznałem, że chcę mieć coś fajnego, ładnego, ładniejszego, piękniejszego i przygotowałem, tutaj już mam wcześniej przygotowane w studiu, słuchajcie, kaboszony, które zrobiłem na początku, ale też zostawiłem sobie troszeczkę miejsca na to, żeby porobić nowe, także z Wami na kanale, już z tych starych żetonów z Arkham Horror. Problem jest taki, że ten kaboszon jest za płytki na ten żeton. Nie wiem, czy widzicie. On lekko wystaje, znaczy kaboszon, baza. Jeżeli położymy kaboszon na tę bazę, to on tak de facto wystaje ponad tę bazę. Tak? Nie wiem, tutaj nie mam tak akurat widzę, żeby Wam pokazać. Spróbujemy tak, żebyście widzieli, że ja go mogę swobodnie po tej bazie tak naprawdę przesuwać. On wystaje nad bazę. I wpadłem na pomysł, że po prostu zedrę tę wierzchnią warstwę z żetonu i tę wierzchnią warstwę samą nakleję na spód tutaj tej podstawy i zakleję to wszystko już kaboszonem. Ciach. Co będziemy potrzebować do tego? Na pewno będziemy potrzebowali klej i słuchajcie, ja kupiłem jakiś klej. Albo kupiłem bardzo dobry klej, albo trafiłem na bardzo dobrego sprzedawcę, bo polecił mi ten, który był droższy, a jakieś tam 10 zł czy 15. To jest dwuskładnikowy, był jeszcze jakiś jednoskładnikowy za tam złotych, chyba 18, już nie pamiętam. Kupiłem ten za 35. Powiedział, że tamten będzie bardzo często zostawiał takie mgiełki, jeżeli go dobrze nie rozsmaruje. Ten powiedział, że jest bezpieczniejszy. Więc kupiłem ten. Wy możecie używać innego kleju, to jest klej jubilerski się nazywa, więc jak znajdziecie jakiś inny, tańszy, możecie go też używać, tylko może być z nim więcej trochę zabawy niż z tym klejem. Potrzebujemy oczywiście żetoniki nasze do Arkham Horror, te wszyscy macie. I słuchajcie, z takiego zestawu żetonów tak de facto można zrobić 2 zestawy kaboszonów, bo każdy żeton ma oczywiście 2 strony, więc będziemy mogli z obu stron wyjąć tak naprawdę żeton, czy tę warstwę zdjąć
i wkleić do naszego kabaszona. Będziemy potrzebować na pewno, słuchajcie, ręczniki papierowe, dlatego że będziemy się po pierwsze brudzić, po drugie będziemy się moczyć, więc już sobie tutaj przygotowaliśmy wcześniej w studio zestawy ręczników papierowych i oczywiście kabaszony, które ja kupiłem na chińskim portalu z bardzo tanimi rzeczami. To samo się tyczy tych baz, bo to się nazywają bazy do kabaszonów. Je też kupiłem w tym samym miejscu, razem w paczce do mnie przyszły. Tylko że od chyba 1 lipca, jeśli dobrze kojarzę, Unia Europejska wprowadziła jakąś opłatę i one dosyć znacznie podrożały. Żeby nie powiedzieć, że ja chyba za zestaw 10 szkiełek zapłaciłem 17 czy 15, nie, 7 zł, a po tej podwyżce wychodzi 15 czy 16. Natomiast linki do tego, gdzie je dokładnie kupić, jakie ja kupiłem kabaszony, wrzucę później tutaj pod ten film, tak? Że znajdziecie tam wszystkie informacje, jakie potrzebujecie, gdzie możecie to kupić. Ja mam na końcu swojej ulicy sklep właśnie z takimi rzeczami. Notabene tam kupiłem ten klej jubilerski. I w razie jakby co, jak porównam ceny i okaże się, że te już chińskie nie są tak atrakcyjne, chyba będę tam kupował następne, bo ja jeszcze będę produkował, dlatego że to są na razie kabaszony czy tam żetony do samego Arkham, a jeszcze trzeba do późniejszych wersji kupować żetony i klątw i błogosławieństw, później jeszcze wejdą te takie śnieżynki, więc potrzebujemy jeszcze, no jeszcze będę potrzebował tych żetonów, po prostu będę musiał je gdzieś dokupić. I oprócz tego, ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy do tego, żeby... Mam w ogóle tutaj 2 skalpele przygotowane, ale to tylko dlatego, że chciałem wyglądać profesjonalnie, a nie będziemy ich używać. I potrzebujemy czegoś, co Was bardzo zdziwi, i jest to miska z wodą. No i właściwie po co nam ta miska z wodą? Słuchajcie. Do bardzo prostej rzeczy. My chcemy oddzielić po prostu tę górną warstwę od żetonu, więc my ten żeton do miski z wodą. Ręczniczek jest po to, żeby właśnie jak się popisujecie, żeby zetrzeć wodę. I zostawiamy go, żeby sobie tam pływał. Kto gra w gry, wie, że woda to jest zabójstwo dla żetonów, czy w ogóle dla planszy, czy kartoników. I jeżeli się coś rozleje na grę, to jest tragedia. Gra się rozwarstwia i dokładnie z tego efektu irytacji skorzystamy. Po prostu wrzucimy żetony do tej wody, niech one sobie nasiąkną i one po chwili zaczną się rozwarstwiać, wtedy będzie nam bardzo łatwo oderwać tę pierwszą warstwę z żetonu. Od razu powiem, że to ma pewien minus, który ja zamieniłem w feature, dlatego że ta pierwsza warstwa jest bardzo, bardzo cieniutka. Znaczy tak bez przesady, ale jest może nie, że półprzezroczysta, natomiast jak przyklejemy ją na ciemne tło, albo jak będzie za bardzo dużo kleju, czy będzie mokre, ona będzie, tego tutaj nie zobaczycie, będzie przebijać trochę takim ciemniejszym kolorem. Więc czasami można to czymś białym pomalować tą bazę do kabaszona, żeby trochę lepiej odwzorowywał się ten kolor żetonu. Natomiast ja zostawiłem z tym brązem, dlatego że jak coś jest takie podbrązowiałe, to wydaje się lekko starsze i jest to bardziej klimatyczne. A no wiadomo, że Arkham klimatem ucieka, więc fajnie jak będą rzeczy takie stylizowane na te takie klejnociki czy błyskotki z lat 20., kiedy Arkham się odbywa. No dobra, tam się topią żetony. Niech one się topią, słuchajcie, ja jestem przygotowany, dlatego że, co jest ważne, my musimy mieć bardzo suche te płatki. Ja sobie przygotowałem wcześniej już kilka, które będę naklejał, zobaczcie. Takie cieniuteńkie. Zobaczcie, to są samiutkie te pierwsze górne warstwy. Czasami jest górna i dolna. Pierwszą rzecz, jaką należy zrobić i o której trzeba pamiętać, to które żetony właściwie chcemy zrobić. Bo możemy robić jeden zestaw, możemy robić 2 zestawy, więc jak ktoś się uprze, może tak naprawdę wszystkie przerobić na kabaszony i potem je rozdzielać i wrzucić do worka. Ja sobie przygotowywałem tak, żeby mieć jeden gotowy zestaw, więc niektóre dwustronne żetony wylądują. Po prostu od razu już są rozdzielone. To był jeden żeton na przykład, tak? To był drugi żeton. I już mamy 4 takie wkłady do naszego kabaszona. Ok, możemy działać. To jest akurat taki klej, że jest dwuskładnikowy, więc polecił mi chłop go wylewać osobno w 2 kropelki, żeby się razem nie zetknęły, bo ponoć jak się zetkną,
Jak jeszcze tubka się z nimi styka, to ponoć ma być koniec. Natomiast pilnuję, żeby tak się nie zdarzyło. Ciężko mi w to uwierzyć, ale chłop kazał, wziął więcej pieniędzy, więc niech... No, myślę, że wie, o czym mówi. Chyba że po prostu jest tylko i wyłącznie dobrym handlarzem. No dobra, ja mam ten swój klej. Tam nam się te żetoniki jeszcze moczą. One długo nie potrzebują, dosłownie parę minut. Opadły na dno. I będziemy przygotować naszego kaboszonika. Bierzemy sobie jakąś tam bazę do kaboszona. Bierzemy kaboszona i przygotowujemy naszą taką warstewkę, którą będziemy suto zaraz smarować. Suto obsmarowywać klejem, ale będziemy klejem bazę. Najpierw go trzeba wymieszać, bo jest dwuskładnikowy. Ciach, ciach, ciach. Co jest ważne, ja już pod ręką trzymam sobie tę szmatkę, bo ten klej będzie brudził i ja mam taką zasadę, że staram się trzymać kciuki czyste. I zaraz zobaczycie zresztą dlaczego. Dlatego, że trzeba te kaboszony dosyć mocno docisnąć, żeby one się równo rozprowadziły. Więc damy troszeczkę kleju na bazę. Tutaj trzeba pamiętać o krawędziach. Już kciuk uwaliłem, no. Wytrzemy to kolca. Ten klej jest niestety bardzo tłusty i on zostaje jednak troszeczkę na paluchach, więc trzeba dokładnie wytrzeć. Dajemy niewielką warstewkę. A, jeszcze jedna rzecz. Dajcie mi sekundę, o której zapomniałem. Już jestem. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, że my musimy tego kaboszona odtłuścić. Także mam tutaj przygotowane dużo procentów. Przejeżdżam tym alkoholem po tej płaskiej części kaboszona. Daję mu chwilę odparować. Przetrzemy go naszą mateczką przygotowaną wcześniej w studio. Tutaj mamy już klej, to teraz na kaboszonie nasmarujemy. Cienką warstwą, delikatnie. Cyk, cyk, cyk. I teraz jak ja to robię? Kładę tutaj sobie na tej swojej macie tę warstwę żetona górną. Na to kładę już z klejem kaboszon i tak dociskam go całkiem dosyć mocno. Jeżdżę dookoła, żeby ten klej się równo rozprowadził, inaczej zrobią się takie mgliste elementy. No, on wygląda dobrze, dociskam go mocno. Zobaczcie, on się od razu podniósł. Razem z ta warstwa razem z kaboszonem już się podniosła. Już jest dociśnięta. Trzeba patrzeć, tutaj Wam nie jestem w stanie pokazać, ale czasami będzie widać jakieś dziwne powidy na tym żetonie, to znaczy, że on jest niedociśnięty odpowiednio, więc należy albo niedosmarowany klejem, należy go wtedy wcisnąć w tym miejscu, cyk, wyrównać i tak już posmarowany klejem kaboszon wrzucamy do naszej bazy. Ciach i kciukami możemy nawet przez szmatkę dociskamy. Możemy teraz powalczyć trochę z klejem tutaj na bokach, żeby na zewnątrz ściągać z kaboszona naszą serwetką. I słuchajcie, dociskamy i od cała robota. I kaboszonik jest w zasadzie gotowy. Jeżeli komuś gdzieś tam się klei ewentualnie tutaj zapodział, to można jeszcze pojeździć sobie procentami po tym. Przetrzeć, docisnąć. Tada! I mamy nasz pierwszy wspólny kaboszon. Nic trudnego, nie? Tak naprawdę. Także wymoczyliśmy nasze kaboszony. Zobaczcie, że one się powoli porozwarstwiały same z siebie, ale to jeszcze nie jest to, co chcemy osiągnąć. My chcemy tylko górną warstwę. Tutaj, ja wiem, ze 3-4 warstwy się oderwały, ale jak on jest mokry, to jak tam wścibicie pazura gdzieś, tylko trzeba to robić delikatnie w miarę, to on się odwarstwi. Jak go tylko tak trącam, no chodź tu, wysiadaj. Patrzcie, uparł się chami. Może teraz jest dobry moment na ten skalpel. No, jak nie było kamer, nie było streama, to
Wyskoczyła jak spłatka. No chodź tu. O, jeszcze tu jedna warstwa padła, jeszcze została jedna tak naprawdę. Ta ostatnia. O, już schodzi. Tylko muszę go chwycić paluchami. Tak, i mamy, poznajemy po tym, że jest biała. Mamy warstwę na naszą ściereczkę. Wycieramy i zostawiamy do suszenia. Kolejnego robimy dokładnie to samo. On czasami się przerywa. Znaczy może, mi się jeden przerwał, jak robiłem te poprzednie. Zrobiłem ich około 15. Nie było tragedii, dlatego że ja mogłem, ja to sobie po prostu położyłem na płasko, przykleiłem i było wszystko git. Tego pod tym kaboszonem nie będzie widać. No patrzcie, trudności. Tylko teraz tak, jak sobie popatrzycie, zaraz zresztą porównamy. No, nie chcę odejść, patrzcie, no. Uparł się chami i co zrobisz? O, odchodzi. Ja nie mam pazurów za bardzo, żeby mi to sprawnie szło. Teraz jak sobie popatrzycie, tutaj położymy -1 obok +1 i to jest -1 jest mokre. Jeszcze je wysuszymy. Starajcie się na płasko jak najbardziej suszyć albo odmaczać. Tamten, żeby się nie pogniotł. O, bo ja teraz zrobiłem tak, że się wygniótł. No, jeszcze jak jest mokry, to się da go w miarę wyrównać, nie? Natomiast zobaczcie, że on jest ciemniejszy i to dużo, jak nabrał wody. Nawet widać to na tutaj na tym rzucie, że jest ciemniejszy. Trzeba poczekać, aż on wyschnie, bo jak go wsadzicie mokrego pod kaboszon albo do bazy, to po pierwsze może tam nie trzymać klej poprawnie. To jest ten nasz kaboszonik poprzedni. Może niepoprawnie trzymać klej, poza tym będzie ciemniejszy. I na przykład, jak nie wiem, czy tu widać, na tych dwóch żetonach chyba widać, że ten po lewej jest troszeczkę ciemniejszy. On nie do końca był wyschnięty, jak go robiłem, więc wyszedł trochę ciemniejszy. No dobra, robimy drugiego, co? Bo mam tu klej, szkoda, żeby wysechł. Najpierw musimy kaboszonik czymś mocniejszym poczęstować. Potem smarujemy wnętrze. Ciach, ciach, ciach. Teraz musimy kaboszona posmarować klejem i przygotować tutaj naszą wkładkę, czy tamten żetonik. Naprawdę nie potrzeba jakiejś nie wiadomo jakiej ilości kleju. Im mniej, tym lepiej, w sensie no, na tyle, ile potrzeba. Tam jest jakieś oczywiście minimum tego kleju, które jest potrzebne, ale jak damy za dużo, to on będzie bokami wyłaził, będą nam się puścić elementy. Dociskam. Jedna rzecz, którą też trzeba sprawdzać, to czy nam nie ucieka ten żeton pod spodem, pod kabaszonem gdzieś na boki, bo on może trochę uciekać. Ta jedyneczka jest troszeczkę do góry za bardzo, mi to nie przeszkadza. Wygląda mimo wszystko bardzo fajnie. Dobra, kaboszonik wchodzi teraz do bazy. Kciukami docisnę. Mogę nawet poobracać jeszcze, żeby się lepiej klej rozprowadził. Ale to już jest tak naprawdę ukłon w kierunku tego żetona, a nie samej bazy. No a tam już jak klej wyschnie, to chwyci. I do krawędzi ścieram w razie jakby jakiś nadmiar kleju bokami gdzieś wyszedł, nie? Cyk, 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 cyk. Numer 2 gotowy. Ok, jedziemy w takim razie następny. To my tutaj mamy -2. Jak będziecie robić żetony, uważajcie, żebyście -6 nie przykleili do góry nogami, bo wam wyjdzie 9-. Ja tak zrobiłem 2. Badumc. Ok, kolejny kaboszonik. Kolejna baza. Przesmarujemy chłopu zdrowo.
Ale zrobiłem numery. OK. Klej na bazę. Ciach. Pamiętajcie tutaj o tych krawędziach, żeby wewnątrz, bo tutaj też musi być trochę kleju. Jednak mimo wszystko nie tylko sam spód, ale też, żeby szkiełko się przykleiło też trochę do krawędzi. Tutaj mamy. Łapy przecierać, bo jak będziemy dociskać kaboszona, zostanie klej na kaboszonie i potem będzie taki matowy i brzydki. Nawet jak zostanie klej, to możemy go jeszcze spróbować potraktować czymś mocniejszym, alkoholem jakimś, żeby go wyczyścić. Jak to będzie w miarę świeże, to powinno zejść. No dobra. Kleimy na tę dwójeczkę. Dociskamy. Tego nie zobaczycie, bo to jest naprawdę musiała być bardzo wysoka rozdzielczość i nisko aparat. Nisko kamera by musiała być, żebyście zobaczyli. Ale jak się patrzy z boku na tego kaboszona, kładąc go na żetonie, to widać miejsca, gdzie on jest niedociśnięty. One się tak specyficznie błyszczą. Ewentualnie można, słuchajcie, jeszcze obracać go na tym żetonie, tego kaboszona, bo wtedy się będzie też lepiej klej rozprowadzał. Dobra, tutaj mi trochę uciekało. O. Kciuki mam mieć zawsze czyste, paluchy tu mogę ubrudzić, bo mogę od dołu wsadzić i dociskać. Tylko tak, żebym mógł zawsze kciukami dociskać kaboszon do żetona. Wkładam do naszego już kładu, do tej bazy. Coś mocniejszego mu damy. Słuchajcie, mam w domu, bo jeszcze kupiłem na okoliczność mycia częstych rąk. Żeby samemu robić sobie te dezynfekujące i został mi do dzisiaj. A to było 5 lat temu, 6 prawie. Na zewnątrz wycieram klej. Jeszcze mogę docisnąć. Jak mi coś widzę matowego, to jeszcze mu pojadę czyszczenie. Ach, kolejny. Proszę. 1, 2. To są nowe. Ten też jest chyba nowy. Albo to jest stara, to jest nowy. Nie pamiętam już, no nie widzę różnicy. Te na pewno są stare. To co, wydobędziemy w takim razie jeszcze resztę. O, tutaj ten się już wymoczył, to powinien jakoś w miarę łatwo pójść. Odszedł przed ostatnią warstwą. Come on. No chodź. No patrzcie, no nie chcę. Ajaj, no. No weź. O, dobra, poszedł. Nie, przykleił się znowu. Trzeba nie lada cierpliwości. O, i on mi się przerwał, ale to nie szkodzi. Nie pokażę wam, tu jest przerwany. Ale on się tylko przerwał tam na 2-3 mm, więc ja go zacznę od drugiej strony podchodzić, żeby do tego przerwania dojść z drugiego kierunku. Tak? Przerwany jest. Gdzie wam. O, wiem, skalpel mam. Tutaj w tym miejscu jest przerwany, tu. Więc ja pójdę dookoła i od tej strony go odkleję. To naprawdę nie jest żaden problem. Jest tak rozdzielczo, że jakbyście nie wiedzieli, to byście nawet, gdyby nie powiedział, to byście nawet nie wiedzieli. Ciach. O, jeszcze można skalpelem go podnosić. Tyk. A, leci mi. I damy go do suszenia. Jak wam się przerwie, to po pierwsze nie ma strachu, dlatego że te żetony są dwustronne. Więc nawet jak wam się tak tragicznie już przerwie ta strona, którą chcecie przykleić, zawsze gdzieś tutaj powinna być druga zerówka. Gdzie ona jest? Już jedną zrobiłem. No, wysiadaj. O, tu jest. Zawsze jest druga połowa i z tej drugiej połowy można zrobić drugi żeton. OK.
Dobra, widzę, że jest poruszenie na czacie. Coś tam się dzieje. Ja rzucam jednym okiem, ale jak nie widzę nic drożnego, to nie odpowiadam. Leżą na stole, gotowe będą. 1+ nawet nie klej, tak go nigdy nie wyciągniesz. No to prawda, 0 chyba też jest niepotrzebne. Więc nie ma sensu niektórych robić. O, przyczepi mi się do stołu. Czy wystarczy zwykły rum czy bimber? Ja daję, mam po prostu coś rektyfikowanego i tym przejeżdżam po wierzchu kaboszona, żeby go wyczyścić. Dobra. To jeszcze mamy tu jakieś chyba, nie? Widzicie, trzeba to wyjmować, bo tam się w natłoku tych wszystkich żetonów się gubią te do golenia. To już było. To już było. A jak się pomylisz do góry nogami, przynosisz, chyba przykleisz, miałeś napisać majzownik. No, to będzie faktycznie problem. Aczkolwiek wtedy będzie biały żeton, będę udawał, że to nic, czyli 0. Dobra, jeszcze mamy to do zrobienia. To jest do wyrzucenia. To się rozwarstwiło, to jeszcze jakaś trójka była, jak dobrze pamiętam. To jest nic i to jest nic. Dobra, miseczka się. Tamte zostawiłem do suszenia. Nie powiem wam, ile one mają schnąć. Po prostu niech leżą, aż nie stwierdzicie, że są suche. I dopiero jak będą suche, to weźmiemy się za tak naprawdę przyklejanie je gdziekolwiek. Ja jeszcze mam zapasy. Na razie zajmę się rozwarstwianiem tych kolejnych. Szukałem na internecie, czy ktoś może zrobił własne żetony ładniejsze, ale nie znalazłem takich, które by mnie satysfakcjonowały, bo widziałem na jakiś Etsy i tak dalej, można kupić te już zrobione ładnie żetony z jakimś innym wzorkiem, bardzo podobne do tych, tylko oczywiście ładniejsze. Sprawdzałem po BGG, po internetach, czy ktoś udostępnia same grafiki do wydrukowania, bo to możecie tak naprawdę wydrukować własne i na tych własnych sobie zrobić ładniejsze, fajniejsze. Ja skorzystałem z tych. Bardzo ładnie w kaboszonach wygląda, kiedy krawędź tutaj jest ciemniejsza. Nie? Jakby było na przykład jakieś, nie wiem, czy opacity zmienione, czy jakiś po prostu ciemniejszy gradient do środka, to wygląda to dużo, dużo lepiej. No, tu jeszcze jakaś dwójka leży do sknięcia, ale nie wytarłem. Dużo, dużo fajniej to wygląda w kaboszonie, jak jest ciemniejsza obwolutka. Dobra, idź schnij. Patrz. One się mogą tak lekko rolować, jak sobie schną, nawet mogą się zrolowane wysnąć do zera, do suchości. Zawsze je możemy skompresować potem w jakimś czymś ciężkim, a koniec końców my będziemy to doklejać i dociskać jeszcze. No okej, to jest chyba ostatni, jaki został. No dawaj, come on. Dawaj. Bo będziecie musiał z drugiej strony podejść. Znaczy to brzmi jak chodzenie z drugiej strony, czyli żeby się miał przerwać. Ja go nie chcę aż tak straszyć. Po prostu chcę, żeby puścić. Może za mało. Ok, idzie. Może za mało w wodzie siedział. Odkładamy na boczek. To w naszą matkę. No dobra. Mamy tak przygotowane. One niech sobie schną. Ich już dzisiaj nie tknę. Zajmę się tylko robieniem to już mam gotowe. Mogę ewentualnie wrzucić kolejne do moknięcia. Teraz tak. Nie zróbcie tego, co ja zrobiłem. Czyli jak kupujecie kaboszony, to policzcie dokładnie te żetony, jakie macie. Bo ja policzyłem za mało, o 1. I jak kupowałem kolejną partię, już ją kupowałem w lipcu i musiałem kupić już po tej wyższej cenie. Ale też kupowałem, bo przypomniałem sobie, że przecież są żetony klątw, jak one się nazywają, plomby do robienia, tak?
takie rzeczy. Więc i tak będę potrzebował je dużo więcej. A czemu nie wydrukować, się pyta Wojtek, na drukarce, czy po prostu na tym, czy na zwykłej kartce? Można je wydrukować. Ja to robię z tych żetonów, które są dostarczone do gry, tylko że nie wiem tak naprawdę, jak zachowa się papier z drukarki. Te są lekko, no nie, że są wodoszczelne całkowicie, są chyba lepiej, one są lepiej zabezpieczone przed ścieraniem się i na wilgoć. Chociaż tak naprawdę to jak wejdzie między warstwy. Na kartce wydrukować tak, tylko że jak mówiłem wcześniej, da się to zrobić, tylko ja nie widziałem takich, które by mi się podobały. Nie znalazłem, a sam jestem noga w rysowaniu. Mam 2 lewe ręce i 2 lewe nogi do rysowania, więc nie jestem w stanie zrobić chociażby tak ładnych żetonów, a co dopiero jakichś, wiesz, fancy, ładnych, robionych. Dobra. Jeszcze trochę tego kleju mam. Jeszcze nam trochę starczy. To jedziemy kolejnego. Na krawędziach, cyk, cyk, cyk. Teraz weźmiemy. Przetrzemy. Wyczyścimy, żeby się tłuszcz tutaj, żeby tłuszczem kaboszon nie obrósł. A też inna sprawa, że ja po prostu też lubię mieć fajne rzeczy związane z grą tak bezpośrednio, więc no, będę miał takie żetony. O, tu jakiś włos mi się zapodział. Pewnie któregoś z kotów. Odejdź włosie. No, odczep się. Natomiast ja będę miał takie jak żetony, które wyglądają podobnie jak w grze. Tym bardziej, że Fantasy Flight Games wypuścił te żetony specjalne, twardsze, dedykowane do Arkham Horror. A tu sobie pokręcimy. Tak, potoczymy, poobracamy. Chwyciło. Wypuścił żetony i one, nie pamiętam ile kosztowały, nie interesowałem się za bardzo. Stwierdziłem, że zrobię sobie ładniejsze, bo tamte mi się tak nie do końca podobają. Tam są akrylowe, podobne zresztą do tych kaboszonowatych, tylko one mają tę wadę, że są jednostronne, w sensie są tak, jakby zrobić tego kaboszona teraz, tylko i wyłącznie przykleić pod spód tekturkę i tak zostawić. On się może po jakimś czasie gdzieś tu podżyć czy wytrzeć. Raczej to aż tak nie jest eksploatowane, żeby to się miało wydarzyć, no ale warto dmuchać na zimne. I z tego co wiem, to społeczność trochę chyba pojeździła po Fantasy Flight Gamesa. Ten trochę skok na kasę, bo się okazało, że one są, że nie podeszły ludziom, że tak powiem. O, tak będzie bardziej politycznie. No tak po ludzku, że są średnie. Kosztuje nie wiadomo ile, a jest ryzyko, że nie przeżyją za długo, tym bardziej, że ludziom te zwykłe żetony się wycierały. To znaczy, że używają ich bardzo, bardzo często. Tak. Dobra. Kolejny gotowy. Jedziemy dalej. Te mam zachowane, zachowam sobie na później, bo już ich nie potrzebuję. Jak będę kiedyś robił drugą serię, to one wtedy wylądują. Do klejenia. Zamknę tutaj w tym kapslu. Jedziemy dalej. Następny. Tutaj sobie wrzucimy piąteczkę. Niech moknie i 2 -1, bo takich chyba jeszcze jedna -1. Niech sobie mokną. Ja przygotuję kolejną transzę kleju. FFG Game Geni, przepraszam, tak. Powiedziałem FFG, chodziło mi o Game Genika. No, wiecie o co chodzi. Dzięki za poprawkę. Tak, tak. Był to Game Genik, nie FFG. Ale też Game Genik robi fajne rzeczy do
Arkham Horror. Na przykład wydał ten taki, to też chyba Game Genie był, jak dobrze kojarzę, to takie pudełeczko na talię. Takie, że możesz sobie wsadzić do dekla, czy tam do wieka, możesz wsadzić sobie postać. Ten taki kartonik postaci, żeby się rozpoznawał od razu. Bardzo przyjemne, bardzo ładnie wykonane. Przyjemne w dotyku, trzyma talię i no kosztuje oczywiście adekwatnie. Dobra. Ten jest mokry. Dlaczego ja go mam mokrego? Albo go zmoczyłem, albo to jest jeden z tamtych. Tak. To damy 4. Ona, nie widzicie, ona jest przerwana. Tutaj, ale to, jak mówiłem, nie rzutuje. Nie pamiętam, czy ja go szorowałem. Ja go odpuszczałem. Tak. Czy zrobię alternatywę do tego pudełka? Nie, nie zrobię. Myślę, że zakup materiałów na alternatywne takie pudełko, czyli i tektura, której nie wiem, jak nawet zrobić dokładnie, i te takie fajne zamszowe, tam taki quasi zamsz jest. Skąd ten materiał i pewnie będzie kosztował tyle, że taniej będzie kupić to pudełko. A ono moim zdaniem nie należy do najtańszych. No dobra. Ja to robię na bezstrzała na tej swojej macie do cięcia. Jak się uwali, no to przyjadę potem ścierką, nie? Alternatywę z filcu. Tak, tylko ja tutaj nie dam kleju, wiecie? Posmarowałem bazę, a zapomniałem tutaj klej dać. I kleję, coś się nie łapie. Paluchy czyścimy. Trzeba, pamiętajcie, kciuki zawsze czyste. Okrężnym ruchem, osuwisto-zwrotnym dociskamy. I jak ten klej złapie, to możemy go razem z tym kaboszonem podnieść. Znaczy, na palcach to jest tak naprawdę, nie wiem jak to nazwać. No po prostu przykleja się do palców, zasysa się ten kaboszon i można go łatwo podnieść. Tutaj tymi palcami pozostałymi, nie kciukami, możemy podociskać, ewentualnie jak widzimy gdzieś pod kątem, jak popatrzymy, że gdzieś jest powietrze tam jeszcze. To naprawdę będzie widać, ale ja to dociskam tymi paluchami, jeszcze mogę pojeździć. One się co prawda uwalą, ale tak jak mówiłem, te paluchy mogą, na kciuki nie możemy sobie pozwolić. Kciukami dociskamy. Jak tutaj coś nam matowieje, to trzeba Spiritus Movens. I ciach na zewnątrz. Tada! Kolejny gotowy. Teraz przygotujemy następne. No dawaj, wysiadaj. Jak ci mało, to ci jeszcze wrzucę do kąpieli. Ale naprawdę nie trzeba pazurami, to jak się powalczy opuszkami palców, to też zejdzie. To jest suche. Wyciągniemy. Kolejny ręczniczek. Oczywiście przerwałem go. Ok. Do schnięcia. Następny do golenia. Plus 5. Chciałbym minus 5. Takie streamy, słuchajcie, będą nam się częściej pojawiać. Nawet nie chodzi o te jakieś DIY-e, bo i wrócimy do robienia rzeczy do Arkham i wrócimy do robienia czegokolwiek do jakiejkolwiek gry. No ale my też czasami malujemy figurki i też to trzeba gdzieś ten czas na to znaleźć, tak? Można to robić na streamie. Więc będą się zdarzały różne rzeczy. Ja mam jeszcze do tego Arkham przygotowany, zaraz wam zresztą pokażę. Obiecanki, cecanki, pisze Majzownik. No tak, bo to Arkham to ja miałem robić już chyba od kiedy wychodziło, ale tam był taki natłok tych filmów Arkham, że trochę nie było sensu.
Ale ja powtórzę, bo kiedyś robiłem film o drukowaniu kart, to ja to powtórzę jeszcze raz, tylko teraz na przykładzie Arkham to zrobię. Może porobimy inserty, ale to muszę sobie jedną rzecz opracować. No i słuchajcie, jak będę chciał robić kampanię Arkham Horror, którąkolwiek rozgrywać, to będę też figurki do tego miał. Kupiłem sobie całkiem przyjemny zestaw. Teraz wam zresztą pokażę. I te figurki też trzeba będzie kiedyś pomalować, żeby tak tarakami nie grać. Chociaż tarakami gram lat bez mała. O, przerwałem go bardzo. Tarakami gram bardzo długo już. Żeby nie było figurkami, zajmuję się lat 25. Majzownik będzie wiedział, ile graliśmy. Ale ze 30 lat chyba już było. Na 25 figurek i niektórych, w większości nawet do końca nie pomalowałem, a niektórych nawet nie zacząłem. No dobra. To jedziemy z kolejnym. Mamy tu klej. No, ja zapomniałem, że te bazy też wypadałoby czasami posmarować alkoholem. Nad wyraz dużo mi tych ręczników idzie. Wam nie powinno. Oczywiście jak ktoś nie ma ręcznika, może użyć papieru. Nie trzeba od razu kupować rolki ręczników. Tu. Odpuszczamy. Kleju bez przesady. Co my naklejamy? -4. No nie, wiecie co? Takich, że muszę takie żetony robić. -4 to jest granda. Dobra. Tak dociskamy. Mniej więcej środkuję. Podnoszę, bo się do palucha sam przyklei. Jeszcze pod kątem oglądam. Wyrównam. Dobra, wjeżdżaj. Ale cię trzeba posmarować klejem. O tym zapomniałem. Tu na krawędziach. Tyk. Dociskamy. Jeszcze można pokręcić, żeby się ten klej potem rozprowadził dobrze. I suche palce. Dobra, słuchajcie, z tych, co mi zostały, to sobie przygotowałem wcześniej, został mi tak naprawdę jeden. Więc zaraz będziemy kończyć tę zabawę. Zostało mi -4. Ale to po prawdzie nie jest żadna skomplikowana rzecz. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać, gdzie kupić, jaki klej i same technikalia to jest naprawdę drobnostka. Niewiele kleju. Na wierzch... To pewnie się to jakoś nazywa w drukarstwie, ta wierzchnia warstwa z zadrukiem. No ja tej nazwy nie znam. Mówię żeton. Ale to już tak de facto żetonem nie jest. To sprawdzamy tutaj, by się dało docisnąć. Tu. Jest w miarę na środku. Jeszcze dociśniemy. No w miarę. Trzeba klejem ten środek. Tak jak wcześniej mówiłem, że można postarać się pomalować jeszcze tutaj to wnętrze czymś jaśniejszym, żeby ten ładniej odzorywał kolor tego
żetona, ten tutaj. Ja się tym nie przejmuję, tym bardziej, że nie wiadomo, czy ten klej, czy ta farba, czy ten klej nie odklei się razem z farbą kaboszona, czy tam od dołu żetona. Dobra. Okręcimy, dociśniemy, wyczyścimy na zewnątrz. Żeby tu nam żadne klej nie zostało, bo po prostu zmatowieje trochę i będzie brzydkie, a nie chcemy brzydkie. Dobra. Mamy zrobione te wszystkie, które przygotowałem. Pozostałe czekają do wyschnięcia. Jeszcze te wrzucę do wymoczenia. I mamy, słuchajcie, to są już stare. To są nowe. Możecie sobie obejrzeć tutaj. Nie wiem, na ile dobrze widać. Teraz tak. Między nimi w worku one możliwe, że się różnią jakoś. Pod ręką, jeżeli macie oboje oczu, jesteście sprawni oczami, jesteście niewidomi, to nie poczujecie, który żeton jest który. One pewnie po jakimś czasie zmatowieją, bo będą się ocierały, chociaż tak bez przesady. Natomiast wyglądają, no nie powiem, że obłędnie, zawsze mogła być ładniejsza grafika, ale wyglądają naprawdę fajnie, są utrzymane w duchu epoki. Czy w duchu epoki, no nie wiem, jakie były wtedy żetony do Arkham Horror w latach 20., kiedy Lovecraft to wszystko pisał. No chodzi o to, że wyglądają jak takie błyskotki tandetne z tamtego okresu. O, tu choć jeszcze ciebie poprawimy. Nie był taki matowy. I pewnie trzeba docisnąć. Ok. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Będziemy w takim razie. Ile schnie ta żywica? Ona schnie, słuchajcie, około 24 godzin, trochę krócej. Ja ich zostawiam na cały dzień do schnięcia i na drugi dzień wszystko gra, już można nimi miotać, odrzucać i tak dalej. To są stare. Tutaj się nic nie ma prawa zepsuć. Naprawdę, żeby to złamać czy zniszczyć, to trzeba nie lada zdolności. To co? Będziemy powoli kończyć. Wiecie już, jak z żetonów tych do Arkham Horror oryginalnych zrobić własne kaboszony bardzo ładne. Można samemu sobie wydrukować grafiki postaci i zrobić kaboszony z postacią. Ja będę używał figurek, mam tutaj nawet cały, słuchajcie, karton przygotowany do malowania przeróżnych postaci z Arkham Horror. O, będzie słabo widać, bo one są szare i na szarym tle. Ale tak, one też u nas wylądują na kanale do malowania. Pewnie, jak będzie trzeba kiedyś coś zrobić. Natomiast nic nie stoi na przykładzie, żebyście sobie robili własne kaboszony wydrukowane na drukarce, czy tam plujce, czy laserowej. Na pewno będą wyglądały równie ładnie jak te oryginalne, zrobione przeze mnie oczywiście. Jeżeli uważacie, że czegoś się nauczyliście, możecie śmiało zostawić komentarz, że dzięki. A jeżeli już znaleźliście tę metodę, no to możecie też zostawić komentarz, że znaleźliście tę metodę. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał. My to bardzo lubimy, ja z Majzownikiem, bo to zawsze daje nam kopa do tego, żeby działać więcej. Lajkujcie, jest nowa opcja na YouTubie, podbijanie, więc możecie śmiało podbijać i ten film, i nasz kanał. Ja będę się z wami żegnał. To były kaboszony zagłady do Arkham Horror. Ja jestem Mieszko, to był kanał Czy ja teraz Tura. Dzięki i do następnego. Pa. Dobra, no nie pamiętałem, który klawisz mi trochę zajęło to czasu. No po prostu to zetnę. Mam jeszcze fiksy, które bym wam nawet chciał pokazać. Ale to już zostawię sobie na... Nie mam takiego rzutu, żeby wam pokazać, dobrze wiecie. Nie przygotowałem się. One są. Kupiłem, bo mam tych Arkhamów nawet całkiem sporo. Bo mam i Arkham Horror, ten drugoedycyjny stary. I to jest miejsce na bramę. To jest takie... Tutaj się wkłada.
Tutaj się wkłada te bramy z Eldritch Horror i z Arkham. Jest taki fajny stojaczek. Ja to będę wszystko malował, bo strasznie lubię świat Lovecrafta. A tu będziemy kontynuować w takim razie rozwarstwianie tych. Niestety zakupiłem za mało tych kaboszonów, o 1 albo 2 dokładnie, wiecie? I powiększyć w OBS. O, to za chwilę. Zaraz pomyślę, jak to zrobić, a w międzyczasie odkleję. Temu misiu się odkleiło. Okay. No dobra, wysuszymy. Powiększyć w OBS-ie. Na szczęście mam tu myszkę. Ta myszka ma to do siebie, że... No, come on! Ok. Gdzie my jesteśmy? O. O, nawet spoko to widać. I tu jak się przyjrzycie, to widzicie postaci. I to jest bardzo fajna rzecz, którą dostałem. Bo tu jest taki... O, żeby go było widać. O, z tej strony będzie lepiej. Figurka wielkiego pingwina. Nie będę wszystkiego malował, zanim zagram, bo zajmie to kupę czasu. Jak mam pomalować... Słuchajcie, tych figurek jest... No dobra, bram mogę nie malować. Ale figurek... No dobra, będę wyciągał. Jest tyle. To jest ten grabarz. To jest ten typ z harpunu, już nie pamiętam, jak się nazywają, wiecie? Tej też nie pamiętam, ale są oczywiście Jenny Barnes. Nie pamiętam, która jest która. Jest tego masę tych figurek. I zanim ja to skończę malować, o tutaj Armitage, chyba jak dobrze kojarzę. Tego będę chciał. On jest, chociaż on jest chyba średniacki, to jest ten gliniarz, jeżeli dobrze kojarzę, nowy. Silas, tak. To jest ten nowy, gdzie on jest? To jest ten nowy chyba gliniarz. To był detektywem, nie pamiętam już. No, jest masa. A jeszcze z moją dbałością do detali i umiejętnością malowania, ja to będę malował bardzo, bardzo długo. No ale ten ogromny 2-metrowy pingwin jest świetny. Tu jest pies do zaprzęgu. Co my tu jeszcze mamy? Wyciągnąłbym pudełko, ale jest brzydkie. I wam oszczędzę. Widać tego Silasa z harpunem? No jest tutaj. Tak. Tam go bokiem, będzie go lepiej widać. No, to są generalnie postaci i z drugoedycyjnej, i z trzecioedycyjnej. A to jest drugi ten gliniarz, którego mam. Dobra. Tutaj jest niestety złamany kij baseballowy, ale jakiś dorobię. No i nie wiem, czy to jeszcze widać coś, bo już tak gęsto tam jest i szaro. O, ojciec Mateusz. Nie wiem, czy widać. On ma tutaj księgę. Pingwin odsuń się. O, tu jest ten bokser. Oczywiście jest też Ashcan Pit. Nie wiem, czy tu się gdzieś zmieści. Gitarą, nie wiem, czy ją widać. I do Ashcana jest, no proszę, piesek. Dobra, trzeba resztę. Kończę to, zostawię do schnięcia i jutro rano kończę te kaboszony. Prawie wszystkie. Chyba nie zrobię tych do wersji hard. Poczekam, aż mi dojdą te, co kupiłem nowe. Ajaj, no, come on. No, szare tło niefortunnie dobrane, ale też to nie miało być o tych figurkach z tym, wiesz?
No, co za... No jeszcze to sobie jeszcze mokli. W takim razie. A gdzie byłem? Tak, że nie będę robił tych... na przykład -8 jeszcze nie będę kleił, bo mi brakuje wsadów i kaboszonów. Ale jak będę mógł grać, po prostu nie będę grał na tym hardzie, gdzie są te bardzo niskie, ujemne wyniki, nie? I do schnięcia. Muszę to gdzieś dać tak, żeby kotki się do tego nie dorwały, bo te... O, ten to już jest prawie suchy. One bardzo szybko idą, tym bardziej one mają jeszcze, to są resztki tego kleju, który je bardzo szybko usztywnia. Kolejny, -7. I nie wiem dlaczego, jak liczyłem to. No klątw nie mam, ale do klątw zanim dojadę to trochę zajmie czasu, ale już chińskie rączki zapakowały kolejne kaboszony. Do chińskiego paczkomatu. I jadą do mnie. Także jeszcze zostanie i będę miał zapas. No dobra, to -1. To -1 musi odejść, bo ono się może trafić. Ciach. Ale kupiłem zestaw 40, a chyba jest potrzebny 41 albo 42. No nie pamiętam, chyba 42. Prawdopodobnie nie policzyłem Elder Signa i nie policzyłem znaku Cthulhu, bo był innego koloru, czy inny wzorek mają i dlatego. Ok. Dobra. Słuchajcie. Będę się z wami żegnał. Znajdę linki do tych ofert, z których wybrałem te kaboszony i je wrzucę tam pod spód, pod tym filmem razem z wszystkimi linkami potrzebnymi. I od razu poczekam, aż YouTube skończy, to przytnę ten film na początku i nie wiem, koniec chyba zostawi, bo tu nie ma żadnych zdrownych rzeczy. Też czas się z wami pożegnam już tak ostatecznie i będę go zatrzymywał. Także zatrzymaj nagranie. Zatrzymaj nagranie dźwięku. Mam nadzieję, że było wszystko ok i z dźwiękiem, i z tym, i z obrazem dzisiaj. Dobra. Pa, pa i do następnego.